Cześć wszystkim, witam w Srebrnym Trzosie wszystkich miłośników srebra. No mnie majówka troszkę wciągnęła, więc mam obsówkę na filmach. Ostatnio nie wrzucałem. E, Czekam na kolejne przesyłki srebra, bo jakieś tam zakupki cały czas robię. Więc będzie jakieś rozpakowanie, ale to nie dzisiaj. Na jakieś większe zakupy też jeszcze u mnie się nie zapowiada, no bo czekam na korektę albo jakiś dłuższy trend boczny. No więc dzisiaj będzie trochę takich moich przemyśleń, co dało mi srebro fizyczne w jakiejś tam perspektywie czasu. Mimo dużych wzrostów w kwietniu na metalach, także i na srebrze, no jednak wyczuwam zarówno we wszystkich komentarzach na forach związanych ze srebrem, no jak i w ogóle w filmach różnych youtuberów, taki negatywny sentyment, zwłaszcza właśnie do metalu, którym się najbardziej zajmuję. Co bardziej niecierpliwi inwestorzy wyprzedali się jeszcze przed tymi wzrostami, więc płaczą, że stracili, no bo kupowali wcześniej na górkach związanych z wybuchem wojny, czy jeszcze wcześniej z koronawirusem. Ci bardziej cierpliwi, no zarobili, ale musieli długo czekać, aby osiągnąć jakieś profity z odsprzedaży tych swoich srebrnych walorów. No i pytanie, no jak śledzicie, to wiecie w moich filmikach, co u mnie odnośnie sprzedaży. Ja mam cel inwestycyjny, więc nie wyprzedawałem się jakoś bardzo, natomiast no po kilka jakby takich, nawet większych trochę sprzedaży poczyniłem, ale głównie dlatego, żeby poznać sobie kanały sprzedażowe na przyszłość, na moment, kiedy przyjdzie czas, żeby to wszystko spieniężać. No i na lewo i prawo słyszymy pytania, czy te srebro dało zarobić. W różnych filmach możecie sobie pooglądać, jak to wychodziło. Mi to z różnym skutkiem. Finalnie jestem do przodu, ale ostatnio mimo tych dużych wzrostów szaleństwa nie było. Czy opłaca się kupować te metale? Może lepiej krypto? Może w bitcoina inwestować? Może to by był lepszy biznes. Może SP500 lub jakieś ETF-y. Może one dałyby więcej zarobić. Może i tak. Czy te wzrosty o te paręnaście złotych w skupach to był złoty interes przez ten czas inwestowania? No, wszystkie takie pytania i widoczne, bo cały czas jednak jest wyższa cena niż była ostatnimi czasy na srebrze, powoduje trochę to, że widocznie spadła sprzedaż metali szlachetnych u dealerów do tego stopnia, że pojawiły się różne głosy i komentarze o problemach. No ja już nie będę wymieniał nas, bo te głosy są no z różnych stron i nie mamy ich zweryfikowanych. Natomiast no jakieś tam plotki są i pojawiają się w przestrzeni publicznej i medialnej, nazwijmy to, YouTube'owej. No ale ja nie będę odpowiadał dzisiaj na te wszystkie wasze właśnie pytania, tylko powiem wam, co mi srebro dało
takiego, czego według mnie żadne inne aktywa inwestycyjne nie zapewniłyby. No i mimo tych wszystkich negatywnych sentymentów, mimo tych plotek o upadku dealerów, czy tam jakiejś wojnie medialnej o upadających dealerach, mimo zmniejszonej popycie, sprzedaży srebra, wcale się zresztą nie dziwię, bo ceny są teraz, jak na ostatnie czasy, dość wysokie, więc sam czekam. Mimo że kupuję to, bo jedną z zasad, które lubię, to i przestrzegam, to jest systematyczne kupowanie srebra. Więc coś tam kupiłem i to będzie na rozpakowaniu, ale to właśnie nie o tym dzisiaj, tylko o tym, że ja nie zmieniam swojego poglądu, że nadal jestem zwolennikiem metali szlachetnych i mojego ulubionego srebra, bo właśnie dzięki niemu w ogóle zacząłem inwestować. Jest jeden z takich właśnie punktów i powodów, dlaczego tak bardzo lubię srebro. No, srebro jest takim aktywem o takim niskim progu wejścia, że każdego naprawdę na nie stać. No i są aktywa, na których na 100% zarobicie więcej, natomiast srebro jest proste. Tu nie musisz, nie wiadomo, zwykłe, bulionowe, inwestycyjne srebro. To jest najprostsza zasada: kup tanio, sprzedaj drogo. I no naprawdę nie wiem, co trzeba robić, żeby na tym stracić. No. I dlatego ja uważam, że to jest aktywo dla każdego, żeby zacząć. Ja sam zaczynałem właśnie od tego srebra. Teraz bawię się trochę już w inne narzędzia inwestycyjne, ale to srebro pokazało mi i wypracowało podstawowe zasady. No, tak jak mówię, no teraz kupuję sobie, nie wiem, akcje grupy Kenty na przykład. No i fajnie, i one nie dość, że mają super dywidendy, jakieś tam 50 zł teraz. I fajnie, że są bardzo wzrostowe, teraz tam chyba z 12% mam na nich wzrostu. No tylko, że na samym początku mojej przygody z jakimkolwiek inwestowaniem, to w życiu by mnie nie było stać na jedną akcję, nie wiem, po 800 zł. I jeszcze z możliwością, że mogę na nich stracić, a tutaj za 120 zł kupuję sobie taki właśnie srebrny walor i mamy go w garści i nikt mi go nie zabierze. I ja nim sobie wtedy, kiedy będę chciał, go sobie sprzedam. I to jest coś, co srebro fizyczne ma dużą przewagę. Nie powiem, no, mi teraz inwestowanie na giełdzie też sprawia dużo frajdy, ale to srebro daje coś, czego nie daje mi inne aktywa. Czyli punkt, w ogóle dla mnie punkt numer 2, taki na szczycie moich punktów odnośnie srebra. Srebro daje mi bezpieczeństwo. To właśnie na srebrze odłożyłem sobie, oprócz zwykłego finansowego buforu bezpieczeństwa finansowego, to srebro pozwoli mi zbudować taki stosik finansowy, którego nie udałoby mi się zebrać w pieniądzu fiducjarnym. Albo nawet próbowałem, nie udawało mi się. A to wycieczka jakaś, a to nie wiem, zepsuty samochód, a to zęby do naprawy,
A to coś jeszcze, a to nie wiem, ślub znajomych, wesele i tak dalej, i tak dalej. I kolejne wakacje. I okulary do wymiany. No i koło Macieju. Natomiast ze srebrem kupiłem, odłożyłem i nie wydam na wakacje, tylko sprzedam wtedy, kiedy ja będę chciał. Więc naprawdę to pozwoliło mi odłożyć odłożyć ten majątek. Na dodatek te odkładanie srebrze sprawiło masę frajdy i radości, jaką daje obcowanie z tym metalem. Kolekcjonowanie chociażby o serii słoniki, czy jakieś tam, nie wiem, nawet Myth and Legends. Bardzo lubię to. Poza tym ten ciężar, ten metal też daje dużo frajdy i radości. No i najważniejsza radość z widoku, jak rośnie, jak naprawdę to sama forma w tej lokacie nie da w żadnej innej przy takiej przyjemności z oszczędzania. Mówię, sprawdziło się to w moim przypadku. Ja jak zaczynałem te, nie wiem, 3 lata temu, no zresztą nawet Wiktoria to była jedna z pierwszych monet, które zakupiłem. I pierwsze zakupy to były 2 uncje. I teraz mi to urosło wszystko. I nagle zaczynam sobie stawiać jakieś cele. Najpierw, żeby zebrać tubkę 8 uncji. Oczywiście akurat. Potem nagle robi się tego na tyle dużo, że już nie aż gdzie tego trzymać, więc już normalnie w tubkach menniczych sobie to przetrzymuję. A to cały czas rośnie. I serii coraz więcej. W którymś momencie już zaczynasz je wyprzedawać, bo no nie sposób zbierać wszystkiego. I to jest fajne. I to jest coś, czego w innych aktywach nie uznasz. Chociaż mimo tego, że może i nawet więcej zarobisz. No i tak właśnie, to jest chyba najważniejszy dla mnie ten punkt. Nie wiem jak to nazwać. Chyba oszczędzanie. Oszczędzanie w metalach szlachetnych. Oszczędzanie w metalach szlachetnych jest dla mnie osobiście łatwe i myślę, że dla innych też. Nie trzeba znać jakiejś tajemnej wiedzy. Można zrobić taktykę kup i zapomnij i wrzuć do szuflady i potem otwórz sobie po jakimś czasie i zobacz ile tego masz. Ale też ten drugi punkt, to bezpieczeństwo, to, że mając fizycznie ten kapitał w srebrze, nie boi się teraz no, bawić w jakieś inne sposoby lokowania. To właśnie bezpieczeństwo tego srebra pozwala mi teraz inwestować dalej, no chociażby na giełdzie. Bo teraz wiem, że mam taki bufor, że nawet jeżeli stracę i powinie mi się noga, to te zebrane srebro, mój stack pozwoli mi stanąć na nogi. I to jest mój właśnie, ja się śmieję, bankomat, a nie cyfrowy zapis, który pojawia się na ekranie komputera, tylko moje fizyczne pieniądze, które zawsze będę miał. A jeszcze wam powiem jakby w tajemnicy, no to już nie będzie tajemnica, to co zarabiam na giełdzie wkładam właśnie w metale szlachetne, co kupuję teraz. Akurat mam fazę znowu na pchełki, znaczy znowu, cały czas. I tych pchełek troszkę przybywa. Już pchełka za pchełką. Oprócz złotych, a także i srebrne, bo teraz były te drogie ceny, więc troszkę tych srebrnych kupiłem. A oprócz tego zarobione pieniądze reinwestuję dalej w giełdę.
powolutku jakiś tam procent składany się buduje i poduszka bezpieczeństwa w metalach. I to polecam każdemu, bo naprawdę daje to trochę takiej psychicznej swobody i odpoczynku. No dobra, to by było dzisiaj na tyle. Jak zwykle w tych moich filmikach, tym dzisiaj też mam jakieś wrażenie, że było chaotycznie. Mam nadzieję, że już jak wpadnę rytm nagrywania, to jest jakaś tam kolejny w planie o serii. Będzie rozpakowanko, więc myślę, że już wpadnę w rytm. No w każdym razie dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka. Napiszcie komentarz, za co Wy może lubicie srebro. No i co? Do następnego filmu. Na razie, dziękuję i cześć.